Byliśmy już w starym kontenerze. Teraz Szymon, pokaż mi nowy kontener. No, widać go tutaj bardzo dobrze. Przejdziemy i popowiadamy sobie, porozmawiamy na temat tego kontenera. Zobaczcie teraz tak, mamy tutaj narożnik, który jest lekko porysowany, uszkodzony. Nie przejmujcie się tym. To są takie elementy, które bardzo łatwo naprawić. Te nowe kontenery one way w trakcie transportu też w jakiś sposób mogą zostać lekko uszkodzone, ale to nie jest coś, czym powinniśmy się przejmować, bo to bardzo szybko naprawimy. Tu mamy lekkie wgniecenie, przepraszam. Zauważcie, że jeszcze raz. tutaj też został lekko gdzieś uderzony. Także musimy też pamiętać o tym, że te nowe kontenery one way też posiadają jakieś minimalne uszkodzenia. Czasami albo to zostawimy, a może się okaże, że tutaj akurat tam wypadnie jakiś otwór i ten element zostanie usunięty. Natomiast nie przejmujcie się tym, no to są drobne rzeczy, które możemy swobodnie zaakceptować. Ale spójrzcie teraz na tą całą ścianę. No poza tym widzę, że ściana jest prosta. Ona jest idealna, tak. Ona jest idealna, więc tutaj tak naprawdę przy tej ścianie nie mamy żadnej pracy. Tak, od góry do dołu właściwie równa powierzchnia. Bez żadnych wgięć, wybrzuszeń. Może zwrócić uwagę tutaj akurat na miejsca na widły, tak? To są też nie we wszystkich kontenerach, ale w niektórych są oznaczone. W kolejnym odcinku, kiedy będziemy mówili o instalacjach, będziemy na to zwracali uwagę, w jaki sposób te miejsca można wykorzystać. Podejdźmy do przodu, zobaczmy, jak on wygląda z przodu. Jasne. Wejdźmy do środka. Także na co możemy zwrócić uwagę? Zwróćmy uwagę też na tą tabliczkę znamionową. Kontener jest produkowany w maju 2024 roku, czyli ma raptem kilka miesięcy. Raz prawdopodobnie został wykorzystany do transportu. No to co, otwieramy wrota. Słuchajcie, też taka fajna uwaga, jak otwieramy wrota kontenerowe, zawsze musimy zacząć od prawej strony, tak? Bo tu uszczelka nachodzi na te wrota, więc nie możemy zacząć z tej strony, bo możemy sobie zblokować i utrudnić otworzenie. Prostym ruchem, pach, tworzymy drugie. W nowym kontenerze to wszystko chodzi tak jak w nowym aucie, tak? Tutaj naprawdę, zobaczcie, swobodnie te wrota chodzą, otwieranie, zamykanie. Także to też jest dosyć istotne. Wejdźmy do środka. Pierwsza rzecz, która nam się rzuca w oczy, to jest podłoga oczywiście, ale zapach też pachnie nowością. Pachnie nowością. Podłoga, sklejka 28 mm, porządna i tutaj jakby jakościowo no nie możemy się do niczego przyczepić. To jest jak półka meblowa, prawda? Tak, idealne podłoże pod modyfikację, tak? O, to jakaś taka drobna rzecz. Śruby ktoś nie dokręcił, ale zdarzają się takie rzeczy, to nie drobnostka, można to spokojnie dokręcić i tyle. Czyli o podłodze to tak naprawdę nie mam co rozmawiać, ona jest idealna. Tak. Możemy tak. spokojnie przejść. Ogromna różnica w stosunku do tamtego. Tutaj nawet ta warstwa licowa jest zupełnie nienaruszona. To jest, tak jak mówię, to tak wygląda, jakby było klejone. To jest pewnie pomalowane czymś, jakimś lakierem może zabezpieczone, ale to jest, no wierzcie mi, po tamtej podłodze pociągnąć ręką, to prawdopodobnie by ślady na ręce krwawe. Tutaj jest półka po prostu. No jest to nowa powierzchnia. To co, przejdźmy płynnie od razu może do oceny dachu, bo od samej góry, jak zobaczysz, to ten dach jest równiutki. Jest równy, tutaj nie ma żadnych uszkodzeń. Ciekawostka taka, że dach kontenera jest wyprofilowany w taki sposób, że woda z niego spływa, tak? Więc jeżeli on nie jest uszkodzony, to ta woda swobodnie spływa po długich ścianach kontenera. To jest ważny element, bo on powoduje, że no nie musicie myśleć tak naprawdę o dodatkowym odwodnieniu. No, jeżeli chcecie, oczywiście możecie to zrobić, ale jeżeli macie prosty dach, to ta woda spływa spokojnie, nie sprawia nam żadnego problemu. Wykonujemy sobie dookoła opaskę, która odbiera tą wodę, ale to też będziemy o tym rozmawiać w odcinku kolejnym. Tu się dzisiaj skupiamy na jakości kontenera. Więc podłoga idealna, dach idealny. Pokaż, Rafał, tą krawędź. Pokaż tą krawędź, którą opisywaliśmy, omawialiśmy w używanym kontenerze. Żadnych zacieków, żadnych nieszczelności. To wszystko jest, że tak powiem, idealne. Jak spojrzymy na ścianę, to samo, tak? I teraz, co jeszcze możemy powiedzieć na temat tych dwóch kontenerów? Możemy zastosować takie porównanie, że używany kontener to jest to kontener
który możemy porównać do starego mieszkania w starej kamienicy, tak? Kupujemy używany kontener, kupujemy mieszkanie w starej kamienicy, jak zaczynamy ją remontować, to musimy się zmierzyć z różnymi rzeczami. Nie zawsze będziemy wiedzieli, co nas może zaskoczyć. W tym kontenerze, jak go porównamy do nowego mieszkania w stanie deweloperskim, no to myślę, że od razu możemy przystępować do pracy, od razu możemy modyfikować i cieszyć się tym, że ta praca nam jakby idzie do przodu, tak? Dobrze, a powiedz mi jeszcze, bo tutaj widzę takie ślady na ścianach, to nie są zdjęcia, to są jakieś... To są otarcia, tak? To są otarcia, coś co zostało tu przewożone, mogło zostać w momencie wysuwania, wciągania, dotykać ściany i ocierać te ściany, dlatego są takie ślady. Znaczy uszkodzeń farby na pewno to nie spowodowało, to jest jakaś tam kosmetyka, zupełnie na to nie patrzymy. Tak, ale też spójrzmy na to, że nawet uszkodzenia wewnętrzne, one nie są takim zagrożeniem jak te uszkodzenia zewnętrzne. No tutaj zdanie nam się na tym nie pojawi. Oczywiście możemy sobie to przejrzeć, pewne rzeczy ponaprawiać, poprawić, przemyć, ale ja oceniam ten kontener naprawdę bardzo dobrze, mimo tych różnych kolorów na ścianach, które wynikają z jakichś drobnych otarć. Na pewno nie ma tu wgłębień, tak? No tak, to widać. Ściany są proste, sufit jest prosty. Chyba jedna z ważniejszych rzeczy podsumowujących te dzisiejsze porównania to jest kwestia ceny, tak? Kontener używany i kontener nowy. Jaka jest różnica w cenie? Ja myślę, że bo oczywiście ceny kontenerów zachowują się tak jak ceny walut. No one raz są tańsze, raz są droższe. Natomiast nie pamiętam takich przypadków, żeby kontener nowy był dwukrotnie droższy od używanego, tak? To jest zazwyczaj kwestia kilku tysięcy złotych różnicy, nawet jak to jest 5 czy 6 tysięcy złotych różnicy między zakupem starego czy używanego, to zwróćcie uwagę, ile czasu i pieniędzy, środków niewiadomych macie w momencie, kiedy kupujecie używany kontener, tak? Kupujecie używany kontener i tą różnicę moim zdaniem bardzo szybko wydacie. Jeżeli nie wydacie jej fizycznie na materiały, które potrzebujecie, żeby ten kontener odrestaurować, to wydacie ją w roboczogodzinach, które będziecie musieli poświęcić na to, żeby go doprowadzić do stanu jakkolwiek nadającego się do modyfikacji. No tak, ale ten stan to cały czas nie będzie stan, jaki otrzymujemy przy nowym kontenerze. I to jest to. Poświęcimy mnóstwo energii, naprawimy tą powierzchnię tak, bo to tak naprawdę mówimy o naprawieniu powierzchni, ewentualnie renowacji jakiejś podłogi i cały czas to będzie używany pogięty kontener. On nigdy nie będzie miał takiego stanu jak ten. Więc no sami sobie odpowiedzcie na to pytanie, tak? Czy na początku warto wydać trochę więcej, żeby zacząć realizować te swoje, nie wiem, marzenia, czy ten swój projekt szybciej, tak? Szybciej, bez przeszkód i bez generowania dodatkowych jakichś kosztów, których nie jesteśmy czasami w stanie przewidzieć. Tak? I chyba efekt będzie na dłużej, prawda? No bo jeżeli zostawimy, raczej nie ma szansy, żeby wszystkie ogniska rdzy wykryć w starym kontenerze, żeby je usunąć, żeby je naprawić w 100%, więc podejrzewam, że na przestrzeni kilku lat pewnie będziemy zmuszeni znowu dokonać jakiejś drobnej renowacji. W tym kontenerze nowym spodziewałbym się, że w środowisku takim, no powiedzmy naturalnym, lądowym, to są długie lata, jak nie dziesięciolecia. Tak, zgadzam się z Tobą. Ja myślę, że jeżeli możemy dokonać wyboru, tak, czyli możemy podjąć decyzję na samym początku, czy kupujemy nowy, czy używany, no to ja skłaniam się do tej decyzji, żeby jednak za każdym razem wybierać ten kontener nowy. Natomiast czasami są sytuacje, że nie wiem, jesteśmy w miejscu, gdzie nie mamy możliwości wyboru. Mamy dostęp tylko i wyłącznie do używanych kontenerów, albo stoi gdzieś jakiś kontener i trzeba nagle go zmodyfikować. Możemy się na tym skupić, możemy to zrobić, ale musimy się liczyć z tymi wszystkimi kwestiami, o których rozmawialiśmy wcześniej. Więc moja ocena jest krótka, tak? Jeżeli chcemy modyfikować kontener w określonym trybie dla siebie na długie lata, to tylko i wyłącznie tak zwany one way. Okej. Jestem tego samego zdania. Po obejrzeniu tych dwóch kontenerów nie zdecydowałbym się chyba na ten stary jednak. To dzięki w takim razie. Dzięki, do zobaczenia. Już niedługo nagramy dla Was nowy odcinek w kolejnym etapie. Co jakiś czas mówimy Wam o pewnych ciekawostkach i tutaj też czas na jedną ciekawostkę. Kontener wykonany jest ze stali kortenowskiej. To jest taka rzecz dosyć istotna, o czym nie wiemy, nie wszyscy wiedzą. Korten jest
stalą z domieszką miedzi. Ona ma dużo większą wytrzymałość niż zwykła stal. Dlaczego korten? No bo zwykła stal na morzu by się nie sprawdziła. Czyli jeżeli ktoś nie wiedział, że kontener jest zbudowany z kortenu, to zobaczcie, jaka niespodzianka go spotkała, tak? Ta stal, jestem przekonany, że kilkadziesiąt lat nic się z nią nie będzie działo. Jeżeli zmodyfikujemy kontener, pomalujemy, postawimy w miejscu bezpiecznym, znaczy nie będzie się przemieszczał, nie będzie pływał po morzu, to ta powłoka będzie długowieczna. Kolejna ciekawostka. Jeszcze 10 lat temu nie spotkalibyście takiego koloru kontenera. Wiecie, że to jest kwestia trochę też naszej zasługi, waszej zasługi, ludzi, którzy zaczęli się interesować kontenerami. My jako firma od samego początku postawiliśmy na kontenery, które są w ciemnym kolorze, tak? One może są mniej praktyczne w transporcie morskim, no bo ten ciemny kolor bardziej przyciąga słońce i kontenery się w środku nagrzewają. Natomiast klienci nasi, większość, można powiedzieć, nawet 90% klientów wybiera ciemne kontenery, tak? I teraz w związku z tym, że to zapotrzebowanie rosło, ten trend się narodził, to nawet producenci zaczęli już zmieniać kolor kontenerów. Wiecie, co nam to daje? Że jeżeli zdecydujecie się na zachowanie tego koloru jako elewacji, to w niektórych określonych przypadkach nie musicie malować całego kontenera. Mnóstwo czasu i pieniędzy oszczędzamy, bo w momencie, kiedy wytniemy otwór, wspawamy ramę, to wystarczy pomalować ten element, tak? I zaoszczędzicie mnóstwo czasu i pieniędzy. Myślę, że to jest fajna uwaga i jak kupujemy kontener, to żeby zwrócić też uwagę na to, czy ten kolor, który obecnie, na który się zdecydowaliśmy, to będzie naszym kolorem docelowym. Powiedzmy, że zdecydowałem się na kontener. Wiem jaki kolor, wiem, że miałby to być nowy kontener. Natomiast widzę takie problemy. No, nie mam terminala gdzieś blisko, nie jestem w stanie na niego wejść, nie mogę obejrzeć tego kontenera, nie mam żadnej firmy, która wiem, że dostarczy mi właściwy kontener. Ostatecznie nawet nie wiem, jak załatwić transport. Czy da się to jakoś uprościć? Oczywiście, że tak. Słuchajcie, my na każdym kroku będziemy chcieli Was wspierać. Tak jak będziemy Wam pokazywali krok po kroku, jak należy zmodyfikować kontener, to na każdym kroku możecie na nas liczyć. W tym wypadku też możemy Wam pomóc w zakupie kontenera. Więc odezwijcie się do nas, wejdźcie na naszą stronę flexicube.pl, tam znajdziecie kontakt i możemy Wam tą całą procedurę uprościć, przyspieszyć. Zrobić to po prostu za Was, tak? Bazując na naszym doświadczeniu. Myślę, że to będzie dobry wybór.